Ej, czyli wy będziecie prowadzić te wykłady tutaj? Tak, pierwszy, a potem jeszcze jakieś inne. No właśnie. I kiedy będzie ten pierwszy wykład? Zaraz, za 5 minut. I o czym? O czym to będzie? O terapiach naturalnych. Nazywam się Natalia Płoszczyca, jestem logoterapeutką, a także behawiorystą i instruktorem szkolenia psów. W swojej pracy wyróżnia mnie to, że stosuję holistyczne, integralne podejście, takie całościowe do psa jako organizmu, a nie tylko skupiam się na problemie, który w danym momencie występuje. I bardzo często robię to łącząc terapie naturalne, czyli wykorzystując m.in. ziołolecznictwo, aromaterapię, tea-touch, akupresurę bądź taki wspierający dotyk. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć na temat aromaterapii z wykorzystaniem hydrolatów, bo one są na pewno dużo bardziej bezpieczne niż olejki dla osób, które jeszcze nigdy nie miały z tym do czynienia. I z takimi bardzo prostymi, podstawowymi punktami akupresury. O umiejętności zwierząt takiej wyrodzonej do samoleczenia, czyli korzystania z różnych substancji naturalnych, które natura nam daje, bo one potrafią z tego korzystać, tylko my musimy im to troszkę przypomnieć i zaoferować przede wszystkim substancje, z których będą mogły skorzystać na dany moment, która według nich jest im najbardziej potrzebna na dany moment, żeby wyrównać różne zaburzenia, które w organizmie się toczą. Czy to są fizyczne zaburzenia, czy bardziej behawioralne. To w tym momencie można zastosować szereg różnych olejków, hydrolatów. Ja dzisiaj przedstawię kilka takich dość powszechnych hydrolatów, które możecie dostać w jakichś dobrych destylarniach, sklepach zielarskich. Caroline Ingraham, która zapoczątkowała ten trend, który jest teraz dużo bardziej rozpowszechniony. Jednak w naszym kraju jest nadal bardzo mała wiedza na ten temat, bardzo mało specjalistów, którzy wykorzystują właśnie te terapie u swoich klientów. A hydrolaty to są takie wodne produkty uboczne procesu destylacji z rozpuszczonymi substancjami lotnymi i w zależności od tego, jaką roślinkę wykorzystamy, no to takie hydrolaty Wam zalecam sięgnąć. Dzisiaj mam taki hydrolat z róży damaceńskiej, ale także hydrolat z kwiatów dzikiej pomarańczy, czyli z neroli. One są bezpieczne dla kotów i innych zwierząt domowych, więc jeśli są tu jacyś kociarze, to również możecie hydrolaty wykorzystywać u swoich kociaków, włącznie z akupresurą. Mogą one być stosowane długofalowo, to też wyróżnia je od na przykład ziół. Boją się burzy panicznie, to tutaj w tym przypadku dawkowanie takiego hydrolatu to będzie od 1 do 3 kropelek, ale podając je bezpośrednio do pyszczka lub na uszy psa. To będzie je wyróżniało od dawkowania w przypadku jakichś problemów zdrowotnych bądź emocjonalnych, ale takich bardziej chronicznych, długofalowych również, bo wtedy będziemy rozpuszczać je w 100 ml wody i w zależności od tego, czy ten problem będzie ostry, na przykład dajmy na to ostra biegunka, wtedy będziemy stosować od 10 do aż 50 kropli na 100 ml wody. W przypadku, kiedy to będzie problem taki bardziej chroniczny, dajmy na to pies będzie miał problem ze stawami, wtedy będziemy używać od 1 do 20 kropli, a w przypadku, gdy mamy problem behawioralny, emocjonalny, nad którym chcielibyśmy popracować właśnie z danym hydrolatem, to wtedy używamy od 1 do 10 kropli w 100 ml wody. Z mięty sprawdzi się też dla psów, które mają problemy lokomocyjne, które boją się jazdy samochodem, które niezbyt dobrze ją znoszą. On też rozpylony w trakcie jazdy może pomóc takiemu psiakowi, tak samo jak olejek z mięty pieprzowej, który właśnie jest takim środkiem pierwszej pomocy dla tych psiaków. No to następny jest hydrolat z imbiru. Hydrolat z imbiru jest bardzo dobry dla psiaków i osób starszych, takich, które mają problemy ze stawami. Hydrolat z imbiru będzie też stosowany właśnie wewnętrznie, pomagał psiakom, które są niepewnie siebie, które są wycofane. On właśnie takiej pewności siebie dodaje. On jest taki bardziej z tych rozgrzewających. Tak samo jak my sobie dajemy imbir do herbaty w czasie jesieni, zimy, to tak samo to działa u psiaków. Ten zapach bardziej tak rozgrzewa, dodaje takiej pewności siebie, więc dla takich psiaków wycofanych, lękliwych, może schroniskowych, ten hydrolat byłby pomocny.
hydrolat z lawendy lekarskiej. Tutaj już chyba każdy z Was mniej więcej o tym hydrolacie słyszał lub się z nim spotkał. On stosowany zewnętrznie będzie świetny na poparzenia, uszkodzenia skóry, podrażnienia skóry, a wewnętrznie będzie działał tak bardziej uspokajająco, będzie łagodził napięcia, więc dla takich psiaków bardzo nabuzowanych, które mają problem z tym, żeby się wyciszyć, które są w takim ciągłym trybie pracy, hydrolat z lawendy lekarskiej może pomóc w rozluźnieniu się, w takim uwolnieniu tych napięć i może pomóc Wam, żebyście swojego psiaka nauczyli odpoczywać. Mrużenie oczu, oblizywanie, wzdychanie, wygryzanie łapek, wylizywanie łapek, czy takie właśnie wejście w trans. Następnie zaczynamy psa po prostu masować. Robimy sobie taki masażyk, jaki pies zazwyczaj lubi. Przegłaskujemy psa i w tym momencie wybieramy sobie w głowie punkt, który chcielibyśmy dziś stymulować. I pamiętajcie o oddechu. To jest bardzo ważne. My ludzie, jeżeli robimy coś nowego, bardzo często zapominamy o oddechu, a jak wiecie, psiaki wszystkie te emocje i wszystkie nasze zachowania bardzo szybko wyłapują i one też wtedy są takie, no co się dzieje, czemu nie oddychasz, czemu jesteś sztywny, spięty, jak nie dotykasz i czemu robisz to w taki dziwny sposób, czyli nie głaszczesz zwyczajnie, czyli tylko uciskasz. Więc pamiętajcie o tym oddechu, zaczynajcie spokojnie, pomyślcie o tym, co chcielibyście osiągnąć przez ten dotyk, przez tę akupresurę, przez tę technikę. No i zaczynamy właśnie w tym momencie uciskać, dajmy na to punkty nerek, które znajdują się po tych dwóch stronach kręgosłupa, za ostatnim żebrem, u samej tutaj prowadząc pionowe linie do góry. Stymulujemy te punkty. W momencie, kiedy widzimy, że pies troszkę się zaniepokoi, możemy powrócić z powrotem do takiego zwykłego masażu, który pies toleruje i potem spróbować jeszcze raz. Na przykład w innym punkcie, dajmy na to na uszach czy na klatce piersiowej, bo one są lepiej tolerowane, a potem już spróbować właśnie z tym potrójnym ogrzewaczem za wyrostkiem łokciowym bądź zaraz koło kręgosłupa. I co? No, wykorzystujemy hydrolaty właśnie, które piesek wybierze i w ten sposób możecie to robić nawet kilka razy dziennie. Najlepiej raz, minimum raz dziennie w momencie, kiedy mamy faktycznie problem, który chcielibyśmy tą terapią taką naturalną aromaterapią z akupresurą wykorzystać. Chciałbym omówić sytuację, kiedy jak możemy rozpoznać wczesne objawy krwawizny u naszych zwierząt. Chciałbym zacząć od tego, co to jest aparat ruchu. Każde zwierzę jest wyposażone w aparat ruchu, który składa się z układu szkieletowego, czyli kości oraz układu mięśni szkieletowych, tak? I ta całość powoduje, że nasze zwierzę może się poruszać. Układ szkieletowy składa się, w skrócie oczywiście powiem, ze szkieletu osiowego, czyli z głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa, z szkieletów obręczy, czyli mamy obręcz barkową, obręcz miedniczną i szkieletu kończyn. Obręcz barkowa oraz obręcz miedniczna łączy nam kończyny z kręgosłupem, tak? Na co najpierw zwrócić uwagę, właściwie na co ja najpierw zwracam uwagę podczas swojej pracy. Nie wspomniałem, przede wszystkim zajmuję się w przychodni ortopedią oraz chirurgią, także troszkę tych pacjentów już przerobiłem. Także na co zwracam na początku uwagę? Przede wszystkim na postawę zwierzęcia, tak? Patrzymy na to, jak nasze zwierzę, na przykład w pozycji stojącej, jak ma ułożone elementy szkieletu względem siebie, tak? Czy patrzymy, teraz braknie mi rąk, ale patrzymy, czy nasze zwierzę podczas stania bądź podczas pozycji siedzącej ma ułożone kończyny prosto, czyli są zrotowane na zewnątrz do przysiodka. Patrzymy na symetrię, tak? Bo jeżeli któraś z kończyn jest ułożona inaczej, nietypowo, to już powinna nam się zaświecić lampka, że coś może być nie tak, tak? Kończyny szpotawe, bądź mają kończyny koślawe, tak? I to też może nam później być, to może potem następować jakaś właśnie krwawizna w związku z zaburzeniem postawy. Także zanim właściwie zaczniemy obserwować, czy nasze zwierzę kuleje, czy nie, patrzymy, jak dane zwierzę stoi, tak? Czy podczas stania ono stoi równomiernie na dwóch kończynach, 4 właściwie, czy na przykład odciąża sobie nóżkę, tak? Bo to jest pierwsza już oznaka, że coś jest nie tak, że nasze zwierzę po prostu odciąża którąś nogę, przychyla się na jedną bądź drugą stronę. Albo tak nie tylko prawo, lewo, tak? Czasami do przodu, tu bardzo często liczę zwierzęta, które są przechylone na przykład do przodu,
gdzie ta linia barków idzie bardzo doczaszkowo i to ma związek przede wszystkim z bólem bioder, tak? Stawu biodrowy, bo zwierzę nie chce stać na biodrach, tylko przechyla się do przodu, żeby je odciążyć. Przechodząc do kulawizny, bo to gdzieś tam jest najbardziej takie chwytliwe hasło, kulawizna u zwierzęcia, tak? Wyróżniamy taką najprostszą skalę stopniowania według klasyfikacji Bromberga, czyli mamy pierwszy stopień kulawizny. Tak naprawdę kulawizna jest słabo widoczna przy pierwszym stopniu, a przy drugim stopniu kulawizna jest widoczna, ale zwierzę cały czas obciąża nogę, tak? Czyli cały czas staje na tej nóżce. Trzeci stopień kulawizny już jest gorszy, mamy zaburzenia ruchu na tyle duże, że zwierzę okresowo w ogóle staje na nodze, tak? Większość czasu jest tak naprawdę nóżka w górze, ale ją obciąża od czasu do czasu. A przy czwartym stopniu kulawizny już jest Armagedon, pies w ogóle nie staje, czy tam kotek właściwie, dzisiaj wsiowe spotkanie, ale powiedzmy przy czwartym stopniu już zwierzę w ogóle nie staje na danej kończynie. Nasze zwierzę boli kończyna piersiowa, co robimy? Najlepiej jest stanąć przodem do zwierzęcia, albo najlepiej, żeby druga osoba odeszła dalej i następnie szła w naszym kierunku w cel, tak? I jak zauważyć, że zwierzę kuleje? Przede wszystkim jest to bardzo prosty temat tutaj. Pies jak chodzi i boli go kończyna piersiowa, zaczyna nam podnosić głowę do góry na dół, tak? I teraz znowu będę miał problem z mikrofonem, ale jeżeli zwierzę boli na przykład prawa nóżka, to zauważymy, że jak pies staje na prawej nodze, to unosi głowę do góry, bo chce ją odciążyć, tak? Czyli jak pies chodzi i staje na bolesnej nodze, on odciąża głowę, kończynę i głowa idzie do góry. Następnie jak staje już na zdrowej nodze, to ją dociąża, tak? Czyli jest taki ruch, że boli noga, nie boli noga, tak? Przy ocenianiu postawę sprawdzamy, czy nogi są symetryczne. Jeżeli jest trudność w rozpoznaniu, która kończyna piersiowa boli, bardzo często posiłkuję się telefonem. Biorę i nagrywam psa, jak idzie w moim kierunku. Dlaczego? Ponieważ mogę w slow motion później odtworzyć sobie filmik i zobaczyć właśnie, w którym momencie głowa idzie do góry, tak? Przy której kończynie. Jeżeli ja na nagraniu widzę, że głowa idzie do góry przy stawaniu na, powiedzmy, prawej nodze, to wiemy, że boli prawa nóżka, tak? Tu jest jeszcze inny aspekt, jeżeli chodzi o kulawiznę. Jeżeli zwierzę ma bolesne obydwie kończyny, to my często kulawizny nie zobaczymy. To pies po prostu właściwie nie wie, na którą nogę ma kuleć, więc on tak drobi trochę kończynami. Jeżeli chodzi o to, jak sprawdzić, czy pies kuleje na prawą, na lewą nogę przednią, jeszcze możemy zrobić taki test, że pójść z psem na przykład po okręgu w lewą stronę. Jeżeli widzimy, że pies idąc w lewą stronę po okręgu nagle bardziej kuśtyka, coś chodzi ciężej, no to wiemy, że boli lewa noga. No bo jak idziemy w lewo, dociążamy bardziej lewą kończynę, tak? A idziemy prawą, dociążamy bardziej prawą kończynę i wtedy psu jest ciężej się poruszać, tak? Różnicowania, czy boli psa prawa przednia noga, czy kończyna piersiowa, właściwie bądź lewa. Patrzymy na psa z boku, jak idzie, i patrzymy, na której nodze krócej staje. Jeżeli on przystaje sobie długo na, nie wiem, lewej nodze, a prawą po prostu tylko tak robi, tak przykłada na sekundę, kilka sekund, to może świadczyć o tym, że go boli po prostu ta noga. Także to jeżeli chodzi o kończyny piersiowe. Dodatkową rzeczą, jak sprawdzić, czy psa bolą kończyny piersiowe, można wziąć pieska na schody i spróbować psem zejść po schodach w dół, zejść po schodach w dół, ponieważ jeżeli bolą kończyny piersiowe, to pies będzie miał problem, żeby zejść w dół, tak? Bo ciężar ciała jest przerzucany wtedy na przód. I najczęściej zwierzęta, jak dana noga boli, to najpierw idą od nogi zdrowej, czyli schodzimy po schodach, staje na nodze, która go nie boli, i dokłada później nogę bolesną. Tak też możemy rozróżnić, która nóżka pieska boli. Wykonujemy badanie kliniczne. Koko, ona akurat, no to jest pies mojej teściowej, więc ją znam, ale ona często bardzo histeryzuje przy jakimkolwiek dotyku. Nie wiemy czemu, tutaj trzeba było się poradzić bardziej, ale stańmy z boku. Tak naprawdę jakie jest najprostsze badanie kliniczne u zwierząt? Bierzemy, idąc od stóp, i badamy każdy staw pojedynczo, czyli bierzemy paluszek, przytrzymasz mikrofon, bierzemy na przykład paluszek, można było na podwyższeniu pieska wziąć, ale chyba widać, albo Lakiego, bo jest większy. Nie, bo Laki to przytrzymaj proszę mikrofon. Czyli przykładowo, jak wygląda takie badanie. Aha, oko piszczy, tak? A to jest normalne w naszej pracy. Także bierzemy każdy paluszek, przynajmniej tak u mnie to przy badaniu wygląda, zginamy każdy paluszek, prostujemy, zginamy, prostujemy, patrzymy, czy coś nie boli. Następnie bierzemy dalsze stawy, zginamy, prostujemy maksymalnie. No już zaczyna piszczeć, zginamy nadgarstek, prostujemy maksymalnie, tak? I patrzymy, czy gdzieś nie jest bolesny staw, albo nie ma zmniejszonego zakresu ruchu, tak? Dalej idziemy do stawu łokciowego,
zginamy staw, prostujemy. Staramy się przy tym nie zginać sąsiednich stawów, tak? Trzymamy się jednego stawu, bo jeżeli ja zegnę staw łokciowy razem z nadgarstkiem, to ja nie wiem co boli, tak? Następnie idziemy do stawu barkowego, prostujemy nóżkę. Przez mikrofon nie jestem z boku pisanego z przodu i następnie zginamy staw barkowy, tak? I tutaj jest bardzo ważne badanie, bardzo często psa bolą mięśnie stawy barkowym, ale tu no mówię, że koko akurat piszczy właśnie z piszczałką. Dokładniejsze badanie, tak jak mówiłem, zapraszam do nas, ale fajnie jest wiedzieć co psychologa. Nie ukrywam, że najczęstszy problem tak naprawdę mój piesek wbił sobie coś w łapę, teraz w okres bardzo dużo zwierząt wbija sobie jakieś kłosy traw, tak, i robią się lotnie, więc najczęściej teoretycznie jest to dosyć prosty temat, bo gdzieś tam antybiotyk przeciwbólowy lepiej wystarczają, czasami może samo przejść, ale nie jak dojdzie do infekcji. Dysplazja stawów łokciowych, tak, to dotyka bardzo wielu zwierząt. Przede wszystkim na czym to polega? Na niedopasowaniu kończyn, tak? W skład stawu łokciowego wchodzi kość ramienna, kość promieniowa oraz kość łokciowa i one wspólnie muszą stworzyć spójny staw. Szczeliny między kośćmi nie powinny być za duże, powinny być symetryczne. I to tak naprawdę, tu też wchodzi już profilaktyka, życie, żeby wykryć wcześniej tą dysplazję stawów łokciowych, to się wykonuje około wieku 6 miesięcy, 6-7 miesięcy. Takie pierwsze badanie wykonuje można wcześniej, ale myślę, że to nie ma większego sensu, jeżeli zwierzę nie kuleje. Także dysplazja przede wszystkim to jest niedopasowanie i w wczesnym wieku możemy jakieś tam korekcje kości zrobić, żeby właśnie to dopasowanie zwiększyć. Najczęściej, jeżeli nie ma objawów kulawizy, nawet jak na zdjęciach rentgenowskich wyjdzie jakieś coś niedobrego, to raczej tego nie ruszamy i obserwujemy pieska. Także dysplazja stawów łokciowych to jest jedna rzecz, ale tak naprawdę jej następstwo jest najgorsze, czyli zwyrodnienia stawów, z którymi nic już nie zrobimy. Troszkę odbiegam od tematu, ale w sumie wymieniam jakieś najczęstsze choroby. Drugą najczęstszą chorobą tak naprawdę, jaką spotykam z tych poważniejszych, pozornicie płuca i tak dalej, ale są zaburzenia, jeżeli chodzi o barki. Tam w skład barku wchodzi kilka mięśni i tak naprawdę bardzo często bolą mięśnie w stawie barkowym, do czego teraz już się często wykorzystuje u badania USG. Kiedyś tego się nie robiło się, rentgen, nic nie wyszło i do widzenia. Po 4 miesięcy wykonuje się pierwsze badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych, ponieważ w tym wieku jesteśmy w stanie wykonać jakieś zabiegi profilaktyczne, jak fizjobeza, które mają spowodować, że te stawy przyszłościowo będą po prostu w lepszej kondycji. Także od wieku 4 miesięcy. Dysplazja stawów biodrowych najczęściej z czym się wiąże? Sztywnym chodem. Piesek sztywno chodzi na kończyny miedniczne, tak? Nie jest wyluzowany, zrelaksowany, tylko po prostu ma sztywne chody, jak biega. To jeżeli ktoś tam już miał niestety do czynienia z dysplazją, to najczęściej jest tak zwany bunny hopping, chód króliczy, że zwierzę tak naprawdę kica, tak? Kica na dwóch kończynach zamiast iść na przemian prawa, lewa, tylko po prostu nam kica. Także przy bieganiu, gdy Państwo zobaczyli, że piesek gdzieś tam kica, to nie musi być złe, bo można po prostu pomylić, ale jeżeli zwierzę ma równo ustawione nogi po prostu przy szybszym biegu kica, to znaczy, że może być problem z biodrami, bo pieska po prostu boli i łatwiej mu jest poruszać się na dwóch kończynach jednocześnie. Co z tym robić? Z dysplazją stawów biodrowych, jeżeli właśnie przegapimy wczesny etap tych 4 do 8 miesięcy właściwie, to niewiele już możemy z przyszłością zrobić, raczej leczenie objawowe, farmakoterapia, rehabilitacja. Ze względu na to, że